Otwarcie tego kina miało miejsce w październiku 1916 roku. Znajduje się ono w Decatur w stanie Illinois w USA. Jego wysokie balkony oraz głęboką przestrzenią podziemną często porównywalne jest do labiryntu. Niegdyś w miejscu obecnego hotelu wybuchł wielki pożar, w wyniku którego zginęły 2 osoby. Być może ich duchy nadal tu przebywają. Pewnym jest, że już od lat 30. XX wieku regularnie obserwuje się tutaj nadprzyrodzone zjawiska, które nie odpuszczają nawet dzisiaj. Najsłynniejszym duchem tego kina jest Red i ma nim być były pracownik techniczny, który zginął w straszliwym wypadku. Podobno spadł z rusztowania z wysokości ponad 20 metrów tak niefortunnie, że próbując się ratować, wyrwał sobie rękę ze stawu. Umarł na dole w kałuży krwi. Przez lata w Lincoln dziesiątki ludzi słyszało z pustej sali kroki i śmiech, a siedzenia same się kołysały, jakby niewidzialna publiczność podnosiła się po skończonym przedstawieniu. Ponadto w różnych miejscach dochodzi do nagłych spadków temperatury. Odwiedzający widzą mgliste postacie i czują, że coś ich dotyka. Czy to duch Reda? W Halloween 2002 roku pewien publicysta, Troy Taylor, właśnie przygotowywał scenę na wieczorne show. Znajdował się właśnie za kurtyną, kiedy nagle na drewnianej scenie usłyszał kroki. Wybiegł szybko, ponieważ wiedział, że w budynku oprócz niego nie było nikogo innego. Jednym z najbardziej przerażających miejsc w budynku są metalowe kręcone schody w rogu sali kinowej, gdzie pracownicy od czasu do czasu obserwują widmowe postacie i słyszą szepty i kroki. Kino te znajduje się w samym sercu filmowego świata w Los Angeles, tuż przy hollywoodzkiej Alei Gwiazd. Po sukcesie tzw. kin egipskich, amerykański milioner Sid Grauman zlecił wybudowanie kina w stylu chińskiego pałacu. Do dziś jest uznawane za jedno z symboli Los Angeles, jednak za uśmiechami gwiazd i błyskami aparatów istnieje jeszcze mroczniejszy rozdział, ten, w którym główne role odgrywają morderstwa i nadprzyrodzone moce. Victor Killian był amerykańskim aktorem, który podczas swojej kariery wystąpił w ponad 150 filmach. Na starość stracił oko. W 1979 roku jego przyjaciel Charles Wagenheim został brutalnie zamordowany przez swoją opiekunkę. Zabójczyni zniknęła bez śladu, jednak policji udało się zdobyć cenną wskazówkę, którą dostała od samego Killiana z tamtego świata. Podobno wyjawił ją pewnemu medium, mówiąc, że sprawca ma związek z kinem. Oprócz Killiana po kinie podobno chodzi jeszcze jeden duch, który jest nazywany duchem zza kulis, ponieważ widzowie najczęściej widzą go stojącego obok liny sterującej kurtyną. Ponoć przemyka się także przez kinowe szatnie i nęka każdego, kogo napotka. Zachowuje się tak, jakby był zwykłym chuliganem, który zwyczajnie lubi krzywdzić innych. Chce w gościach wywołać nieprzyjemne wrażenie, że ktoś na nich patrzy, że chce schować im rzeczy, zatrzasnąć drzwi, zgasić światło czy wyłączyć urządzenia elektroniczne. Kino znajduje się w Boise, na rogu ulic Capitol i Main, które po 10-leciach przeszło gruntowną rekonstrukcję i pod koniec 1999 roku następuje ponowne uroczyste otwarcie, ale razem z nowym ekranem filmowym ma się wrażenie, jakby ożyło tutaj coś zupełnie innego – duchy. Jednym z nich jest niejaki Joe, kinooperator, który pracował w kinie przez 35 lat. Jego kabina znajduje się na samej górze schodów, tuż pod sufitem. Przez te wszystkie lata szedł tą drogą mnóstwo razy, aż do dnia, w którym po drodze do kabiny dostał zawału serca. Joe zmarł na miejscu w samym sercu kina. Od tamtej pory wewnątrz budynku pracownicy w różnych miejscach czuli dziwne zapachy. Z pomieszczeń, w których nikogo nie ma, słychać męski śmiech. Inni czują się tak, jakby dotknął ich ktoś niewidzialny. Mówi się, że zmarły kinooperator ma w kinie towarzystwo kobiet, damę ubraną w suknię z lat 20. Czyżby to była gwiazda z epoki niemego kina? Czy to właśnie jej perfumy można wyczuć w różnych zakątkach budynku?
Zjawiska paranormalne najczęściej występują przy wejściu do kabiny projekcyjnej Joe'ego, znajdujące się na samej górze za ostatnim rzędem siedzeń. Niemalże dosłownie na własnej skórze przekonali się o tym bracia TJ i John Osbornowie w listopadzie 2016 roku. Z sufitu kilkakrotnie na podium spadły kawałki sufitu. Ponoć nigdy wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia. Czy Joe chciał się trochę z nimi podrażnić, jak miewał w zwyczaju za życia? Przepiękne wnętrza budynku z lat 20. XX wieku nadal zachowują urok Starego Świata. Nic dziwnego, że te historyczne piękno przyciąga także tajemnice. Podobno na jednym z balkonów zwiedzający widzują ducha Clarisy, młodej dziewczyny w długiej sukni, który następnie rozpływa się na ich oczach. Istnieją dwie wersje tego, co się stało. Obie kończą się jej samobójczym skokiem z balkonu, na którym rzekomo się pojawia. Mówi się, że albo Clarisa załamała się z żalu po śmierci jej męża, który zginął pod wpływem porażenia prądem, albo powodem była sama aktorka, której nie udało się wygrać przesłuchania, w związku z czym zdecydowała się opuścić ten świat. Mówi się, że duch Clarisy nie jest tam sam. Media komunikujące się z zaświatami zgodnie twierdzą, że po korytarzach kina biega jeszcze mała dziewczynka, która kilka lat temu zmarła niedaleko budynku. Jej śmiech często słychać na nagraniach EVP. Poza tym bywają tam duchy ludzi przebranych w stroje z lat 20., 30. lub 50. Na balkonie naprzeciw Clarisy pojawia się smutna kobieta w fioletowej sukni. Czasem podobno smutno macha do kogoś, a potem znika. Pracownik opowiedział przed kamerami historię o tym, jak stał w korytarzu obok kilku innych osób, kiedy nagle ktoś zaczął pchać się na niego od tyłu, szturchając go za ramię tak, że mężczyzna nie mógł normalnie stać. O obecności zjawisk paranormalnych donoszą tutaj również zespoły badaczy zjawisk paranormalnych. Budynek ten został otwarty w 1915 roku i początkowo służył jako przestrzeń dla przedstawień teatralnych, ale od 1930 roku został przekształcony w pałac kinowy. Mówi się, że jest domem dla kilku duchów, z których najsłynniejszy został nie tak dawno sfotografowany. Pianista nowojorski Chad Lawson 15 września 2019 roku kończył właśnie przygotowania do wieczornego koncertu. Zrobił kilka zdjęć pustej sali, a następnie udał się do swojego pokoju. Dopiero tam zauważył, że sala nie była tak do końca pusta, ponieważ na jednym ze zdjęć widać było dziwną kobietę w białej sukni. Niedługo potem mężczyzna natknął się na serię świadectw o objawieniach zjawy w białej szacie. Mówi się, że to wdowa z czasów wojny secesyjnej, ponieważ na terenie kina stały wówczas wojskowe namioty. Także stróż kina napotkał się z mrożącą krew w żyłach sytuacją. Mówił, że kiedyś na schodach zobaczył białe damskie buty, które same się poruszały i które po chwili zniknęły. Kino te znajduje się w Nowej Zelandii i zostało założone w 1913 roku i pierwotnie było przeznaczone dla filmów niemych. Z biegiem czasu pojawił się nowy program rozrywkowy, jednak publiczności przestaje być do śmiechu, kiedy na scenę wkroczyły zjawiska paranormalne. W budynku w niewytłumaczalny sposób gasną światła, a winnym tego może być niedawno zmarły rosyjski akrobata o imieniu Jurij, który niegdyś podczas przedstawienia popełnił tutaj samobójstwo. Innym duchem jest nieszczęśliwa kobieta, rzekomo aktorka, o której mówi się, że popełniła samobójstwo po wygwizdaniu jej przez publiczność. Jej krzyki do tej pory słychać na korytarzach i podobno są przyczyną różnych wypadków, które spotykają tu ówczesnych aktorów. W czasie II wojny światowej występował tutaj chłopięcy chór, którego członkowie zaraz po tym zginęli w tragicznej katastrofie statku. Ich nawiedzony śpiew rozbrzmiewa tam między ścianami sali do dziś. Podobno w sali kinowej został uwięziony duch chłopca o imieniu Andy,
z którym w 2013 i 2014 roku próbowała się porozumieć amerykańska badaczka zagadek Joni Mayan. Do pierwszej sesji przyniosła ze sobą piłeczkę tenisową, mając nadzieję, że Andy będzie chciał z nią grać. Następnie zauważyła z niedowierzaniem, jak piłka samodzielnie się porusza. Podczas drugiego badania zszokowała ją biała mglista masa, która unosiła się tuż nad jej głową. Kino ma za sobą niespokojne losy. Po II wojnie światowej została zamknięta i zamieniona w więzienie. Uważa się, że nadal się tu przechadzają zagubione dusze zbrodniarzy. Obecnie całe kino przechodzi renowację, jak od ponad 50 lat jest dla wszystkich odwiedzających całkowicie zamknięta, przynajmniej dla tych żywych.